So it's very nice to see all of you again. Miło was wszystkich znowu widzieć. And to see all of you that I haven't seen before. I widzieć wszystkich was, których jeszcze nie widziałem. How many haven't I seen before? Raise your hand. Ile? Have not. Have not yet seen. Ilu osób jeszcze nie mogłem wcześniej zobaczyć? Only 2, 3, 4, 5. Oh, right. So thank you for coming. Dziękuję, że przyszliście. And letting me come here. I że pozwoliście mi tu przyjechać. And I hope I can help you in some way. Mam nadzieję, że w czymś będę mógł wam pomóc. Be more Krishna conscious. Być bardziej świadomymi Kryszny. So I was just in Vrindavan a few days ago. Parę dni temu byłem we Vrindavan. And I had to leave Vrindavan to come to Poland. I musiałem opuścić Vrindavan, żeby przyjechać do Polski. So I was lamenting leaving Vrindavan. Z tego powodu trochę rozpaczałem wyjeżdżając z Vrindavan. But I know Krishna has brought me here for a reason. Ale wiem, że Krishna przyprowadził mnie tutaj dla jakiegoś powodu. And we'll try to make this like Vrindavan. I spróbujemy uczynić to niczym Vrindavanu. So today Krishna Karshani asked me to speak about humility. Dzisiaj Krishna Karshani poprosiła mnie, żebym mówił o pokorze. So this is a wonderful topic. To jest wspaniały temat. And you have 2.5 hours to become humble. I przed wami 2,5 godziny, żeby stać się pokornymi. Well, I have 2.5 hours to try to make you a little more humble. Albo ja mam 2,5 godziny czasu, żeby spróbować uczynić was trochę bardziej pokornymi. Now we have a workshop on humility. Mamy całe warsztaty o pokorze. It goes about 20 hours. One trwają około 20 godzin. And we dig into the false ego. I wtedy naprawdę zakopujemy się, czy tak wnikamy w to fałszywe ego. If you see the false ego like a balloon or a ball, we try to let the air out of it. I jeśli porównamy fałszywe ego do balona czy piłki, to próbujemy wyciągnąć z niego trochę powietrza. So many things we can discuss. Można dyskutować o wielu rzeczach. And you're welcome to ask questions if there's something on your mind. Jeśli wam coś przyjdzie do głowy, to proszę bardzo, możecie zadawać pytanie. It's a big topic. Bo to jest olbrzymi temat. But I know there's one question on your mind. Ale wiem, że na pewno myślicie o jednym So I'm pytaniu. going to address it because I'm sure Krishna Karshani was going to ask it, or somebody would ask it. I dlatego, ponieważ to pytanie na pewno myślicie, to ja odpowiem na to pytanie, na pewno Krishna Karshani, bo to nie chciałaby je zadać, albo ktoś inny by je zadał. And that is the difference between humility and low self-esteem. Różnica między pokorą a niską samooceną. Low self-esteem just means I feel bad about myself. Niska samoocena, czy niska wartość samego siebie, niskie poczucie własnej wartości znaczy, że czuję się źle na swój temat. And I may be good, but I think I'm bad. Może jestem dobry, ale myślę, że jestem zły. And when low self-esteem is really bad, then I think that even God doesn't like me. I kiedy spada niska samoocena, to zaczynam myśleć, że nawet Bóg mnie nie lubi. And so sometimes when we're trying to be humble, i dlatego czasami, kiedy próbujemy być pokorni and we don't really understand what it is, i nie rozumiemy, czym tak naprawdę to jest, we kind of mix up low self-esteem and humility. to możemy trochę pomieszać niską samoocenę i pokorę. Prabhu. O, Prabhu. I'm lower than a worm in stool. Jestem gorszy od robaka w odchodach. I'm the worst. I'm the lowest. Jestem najgorszy. Jestem najniższy. I'm the rascal of rascals. Jestem największym draniem spośród drani. I'm the mud of mud. Jestem błotem tak. I'm the sewage of the street. Jestem ściekiem wszystkich ulic. I'm the mosquito of the Hare Krishna movement. Jestem komarem ruchu Hare Krishna.
So sometimes because when you have love of God, you actually think like that. Więc kiedy ktoś posiada miłość do Boga, wtedy naprawdę tak myśli. Have you read those shlokas? Czytaliście może te śloki, Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj, I'm lower than a worm's stool. Gdzie Krishna Das Kaviraj mówi, że w Chaitanya Charitamricie, że jestem niższy od rybaka w odchodach. You know that verse? Znacie ten werset? I am lower than a worm's stool. Jestem niższy od rybaka w odchodach. Or what about I'm low as a blade of grass? Albo co z tym wersetem, że jestem niższy od źdźbła trawy? Grass is not very important, is it? Trawa nie jest czymś zbyt ważnym, prawda? So I'm like grass. Jestem niczym trawa. That's how a pure devotee feels. Tak czuje czysty wielbiciel. But if you're not a pure devotee, ale jeśli nie jesteś jeszcze czystym wielbicielem and you're feeling that way, i czujesz w ten sposób, there's a good chance you need to go to a mental hospital. To jest to całkiem prawdopodobne, że powinieneś odwiedzić szpital psychiatryczny. Mental institution. Czy tak? Czy szpital psychiatryczny? You understand? Rozumiecie? Yes. Because unless you're a pure devotee, you have to be a little crazy to think like that. Jeśli nie jesteś czystym wielbicielem, to jeśli tak myślisz, musisz być trochę szalony. But sometimes we try to imitate that because we think that's how we're supposed to feel. A czasami próbujemy to imitować, bo myślimy sobie, że powinniśmy tak czuć. So it's something we have to understand, otherwise we imitate. Jest to coś, co musimy zrozumieć, bo w przeciwnym razie będziemy to imitować. Raise your hand if you feel lower than a blade of grass. Podnieście swoją rękę, jeśli czujecie się niżsi od słomy na ulicy. Probably in our state, if we feel lower than a blade of grass, we definitely have self-esteem issues. We're not infected by love of God, we're infected by low self-esteem. Jeśli na naszym etapie czujemy się niżsi od trawy na ulicy, to prawdopodobnie jest to pomieszane z niskim poczuciem własnej wartości, niską samooceną. Does that make sense? Czy to jest jasne? Czy to ma sens? So, you probably know this story. Prawdopodobnie znacie tę historię. One time a devotee told Prabhupada, I'm the most fallen. Pewnego razu jeden wielbiciel powiedział do Śla Prabhupada, Śla Prabhupada, jestem najbardziej upadły. How many of you know this story? Ilu z was zna tę historię? Prabhupada said, Prabhupada odpowiedział, you're not the most anything. nie jesteś w niczym. So he was trying to get recognition for being the most fallen. On próbował pozyskać uznanie za bycie najbardziej upadłym. He was trying to get attention. Próbował zaskarbić sobie uwagę. You understand? Rozumiecie? So say I'm the most fallen was actually a symptom of pride. I to, że mówił, że jest najbardziej upadły, tak naprawdę było symptomem dumy. It also could mean I'm the most fallen, so don't expect me to be Krishna conscious. Też mogło to oznaczać, że jestem najbardziej upadły, więc nie oczekuj, że będę świadomy Kryszny. Prabhu, can you wash the pots? Prabhu, czy możesz pozmywać garnki? Oh, I'm the most fallen, don't ask me. Jestem najbardziej upadły, nie proś mnie o to. Isn't it? So if I'm the most fallen becomes an excuse for acting like the most fallen. Bycie najbardziej upadłym staje się wymówką do tego, żeby tak działać. You understand? Rozumiecie? I'm the most fallen, don't expect much from me. Jestem najbardziej upadły, więc nie oczekuj ode mnie. So a pure devotee who feels the most fallen doesn't feel like that. Czysty wielbiciel, który czuje się najbardziej upadły, nie czuje w ten sposób. So you have to be careful about imitation. Więc musicie uważać na imitowanie. So for us, I think there's a few things that are really important for us to focus on. Dla nas, myślę, jest parę naprawdę ważnych rzeczy, na których musimy się skupić. That are more important than worrying about feeling like a blade of grass or a worm in stool. Które są ważniejsze niż czucie się niższym od źdźbła trawy, czy gorszym od robaka w odchodach. Because someday, when you love Krishna, you'll naturally feel that way. Bo pewnego dnia, jak pokochacie Krysznę, naturalnie będziecie tak czuć. And that feeling will make you love Him even more. I takie odczuwanie
spowoduje, że będziecie kochać Go jeszcze bardziej. So I want to talk about the desire to be recognized. Więc ja chciałem porozmawiać o pragnieniu bycia docenionym, uznanym. The desire to be honored. Pragnieniu bycia szanowanym. Just like I'm here today. Tak jak ja jestem dzisiaj tutaj. There's many devotees in the class. Na wykładzie jest wielu wielbicieli. So this is a great chance for me to impress you and then get all your glorification. To jest dla mnie wspaniała okazja, żeby zrobić na was wrażenie i zaskarbić sobie wasze gloryfikacje. Actually, the only reason I left Vrindavan and came to Poland is so I could get recognized by them. Tak naprawdę to jest jedyny powód, dla którego opuściłem Vrindavan i przyjechałem do Polski, żebyście mogli mnie docenić. And look at, I got double recognition, not only for speaking, but for singing songs. I mało This was tego all jeszcze, planned out to get for my recognition. spójrzcie na to, że nie tylko będę doceniony za to, że mówię, ale też za to, że śpiewałem te pieśni, więc podwójna korzyść. Wszystko zaplanowane. You didn't know that? Nie wiedzieliście? I'm only kidding. Żartuję oczywiście. We come here to serve. Przychodzimy tu, żeby służyć. That's the motive, that's the reason. Taka jest motywacja i taki jest powód. Maybe get recognized, maybe not. Może będziemy docenieni, a może nie. A big challenge we face. Wielkie wyzwanie, jakiemu stawiamy czoła, So we all have a desire to be recognized. to, że wszyscy mamy pragnienie, żeby być docenionym, To be honored. szanowanym, To be appreciated. uznawanym, To be glorified. gloryfikowanym. And there's a healthy way to deal with it and an unhealthy way. I jest zdrowy sposób, jak sobie z tym radzić i niezdrowy. The unhealthy way is if your motive in doing service is to get recognition or position. Niezdrowy sposób to, jeśli twoją motywacją w pełnieniu służby staje się bycie uznanym, docenionym lub osiągnięcie pozycji. Like you're dressing the deities. Dla przykładu, przybierasz bóstwa. And you could be thinking, I możesz sobie myśleć, I'm going to dress them so nicely ubiorę bóstwa tak pięknie, that devotees are going to think, żeby wielbiciele sobie pomyśleli, wow. wow. And they're all going to tell me how nicely I dressed the deity. I wszyscy będą mi mówić, jak pięknie ubrałem bóstwa. I'm going to cook such nice prasadam. Ugotuję tak wspaniałe prasadam, Devotees are going to line up to praise me. że wielbiciele będą stali w kolejce, żeby mnie gloryfikować. I'm going to lead such a nice kirtan Zaśpiewam tak piękny kirtan, that all the young brahmacharinis are going to be bowing at my feet. że wszystkie młode brahmaczarini będą kłaniać się mi do stóp. You don't think this is going on in this guy? Myślicie, że nie ma czegoś takiego w Iskonie? Of course it is. Oczywiście jest. We're human beings. Jesteśmy ludzkimi istotami. We have this tendency. Mamy te skłonności. I'm going to come here. Przyjadę tutaj. I'm going to give amazing classes. Dam niezwykłe wykłady. People are going to fall in love with me. Ludzie się we mnie zakochają. Yes, that's human. The human tendency To są, is where there's an opportunity to be honored, we move in and get it. to są ludzkie skłonności, gdzie pojawia się sposobność bycia honorowanym, to sięgamy po to. You agree? Zgodzicie się? Okay, you can line up right here To możecie and tell me teraz how much you like that song. stanąć w kolejce i mówić mi, jak wam się to podobało. And I'll be very happy. I będę bardzo szczęśliwy. And then I can think I'm amazing. Wtedy będę mógł sobie myśleć, jaki jestem niezwykły. And then I can take another birth in the material world to show you how amazing I am in the next life. I będę mógł znowu urodzić się w materialnym świecie, żeby w kolejnym życiu też pokazywać wam, jaki jestem niezwykły. And the next life, and the next life. I w następnym życiu, i w następnym życiu. Now I have a question for you. I mam teraz pytanie do was. You know anybody who's really proud, Znacie kogoś, kto jest naprawdę dumny, arrogant? arogancki? You know anybody like that? Znacie może kogoś takiego? Yeah, Prabhu, I'm married to him. Tak, tak. Jestem z nim w małżeństwie. No, I'm only kidding. Nie żartuję oczywiście. Isn't it true if someone is very arrogant,
Czy nie jest to prawdą, że jeśli ktoś jest bardzo arogancki, it's hard to spend a lot of time with them? to ciężko spędzać z nim dłuższy czas. Because what do they talk about? Dlatego, że o czym będzie mówić? They talk about how great they are. O tym, jaki jest wielki. And all the great things they've done. I o wszystkich wspaniałych rzeczach, jakie The zrobił. great things they're going to do. I o wspaniałych rzeczach, jakie zrobi. Yes? Tak? Tak? Tak. What's no? Tak? Nie. Nie. Tak? Nie? True? What's true? Prawda. Pravda. Oh, that's like Russian. Pravda? Tak? Pravda? Yeah. And false? Nieprawda. Nie prawda? Ouch? Fałsz. Fałsz? Pravda or fałsz? Yeah. So, you probably noticed if you read Prabhupada's books Prawdopodobnie to wiecie, jeśli czytacie książki Prabhupada, that when a devotee becomes proud, Krishna curbs their pride. że kiedy wielbiciel staje się dumny, to Krishna temperuje tę dumę. Have you noticed that? Zauważyliście to? That when a devotee becomes proud, Krishna doesn't like it. Że kiedy wielbiciel staje się dumny, Krishnie się to nie podoba. And it's just like when you're with this person and all they're doing is talking about themselves. I to tak jakbyście byli z tą osobą i ona tylko w kółko mówiła o sobie. And you can't have a relationship with them. I nie możesz mieć związku z tą osobą. And you wish you could just like cut their tongue out. I myślisz sobie, żeby Boże tylko uciąć jej język. At least for, you can glue it back in later, but at least for a while. No, oczywiście później przykleję, ale przynajmniej na chwilę. So you can say a few things. Żeby przynajmniej żeby mógł powiedzieć parę rzeczy. Isn't it? You say, I can't have a relationship with this person. It's just all they do is talk about themselves. Nie mogę mieć relacji z tą osobą, bo ona tylko w kółko mówi o sobie. So in the same way, Krishna can't have a relationship with us if we're proud, and that's why he's always cutting the pride. Z tego samego powodu Krishna nie może mieć relacji z nami, kiedy jesteśmy dumni. I dlatego on zawsze ścina tę dumę. So here's a really important point. Tutaj jest bardzo ważna rzecz. In Krishna consciousness, W świadomości Kryszny humility is a relationship tool between us and Krishna. pokora jest narzędziem budowania relacji między nami a Kryszną. So turn to somebody next to you and just tell them what I said, because you need to remember this. It's really important. Teraz, ponieważ to jest bardzo ważne i naprawdę musicie to zapamiętać, odwróćcie się do osoby, która jest obok was i powtórzcie jej to, co teraz powiedziałem. Tell them. Humility is the important tool between Relationship tool. Czyli pokora jest ważnym elementem. Humility is a relationship tool. Pokora jest narzędziem do budowania relacji. You agree? Zgodzicie się? I'll tell you a story. Opowiem wam historię. Sanatana Goswami was a very high society person, and then he renounced and became a disciple of Mahaprabhu. Sanatana Goswami był osobą bardzo wysoko postawioną społecznie, wyrzekł się tego i został uczniem Chaitanya Mahaprabhu. And he was a great scholar, Był wielkim uczonym, and he had so many talents. miał tak wiele umiejętności. And he went to Lord Chaitanya and said, I'm a fool, I udał się do Pana Chaitanya i powiedział, jestem głupcem, I'm low, jestem niską osobą. like that, very humble. I w taki bardzo pokorny sposób. And Lord Chaitanya said, A I pan, can't stop talking, I can't take it. I Pan Chaitanya powiedział, przestań mówić, nie mogę tego wytrzymać. My heart is melting. Moje serce topnieje. That humility of Sanatan melted Krishna's heart. Ta pokora Sanatany rozpuściła serce Pana Chaitanya. Humility is a relationship tool. Pokora jest narzędziem budowania It relacji melts the heart of Krishna. i rozpuszcza serce Kryszny. That's one point. To You jest, got that point? zapamiętaliście tę rzecz? To jest pierwsza rzecz. Anybody not understand? Ktoś tego nie rozumie? So, if I want to please Krishna, Jeśli chcę zadowolić Krysznę, I can please him by being humble. mogę zadowolić go, będąc pokornym. Now, I teraz.
We're humble to Him, we're humble to Guru, and we're humble to other people, and we're humble to non-devotees, other devotees and non-devotees. Jesteśmy pokorni wobec Niego, jesteśmy pokorni wobec Guru, jesteśmy pokorni wobec innych ludzi, wielbicieli i niewielbicieli. Humble to Krishna means I do what Krishna wants. Bycie pokornym wobec Kryszny oznacza, że robię to, czego Kryszna chce. For example, Dla przykładu. you know that Arjuna didn't do what Krishna wanted. Wiecie, że Arjuna nie robił tego, czego Kryszna chciał. And he wanted to become a humble Brahmin. Chciał stać się pokornym Brahminem. Tak? Tak. Leave the battle, Opuścić bitwę become a humble Brahmin. i stać się pokornym Brahminem. And Krishna wanted him to A Kryszna chciał, żeby fight, walczył. but he wanted to be humble. A on chciał być pokorny. The actual fact is, Prawda jest taka, że by trying to be humble, he was being proud, and by fighting, he was being humble. próbując być pokornym, był dumny, a walcząc był pokorny. Why? Dlaczego? 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 Because, Ponieważ, bo because when he was trying to be a humble Brahmin, Bo kiedy próbował być pokornym Brahminem, he wasn't following Krishna's instructions. nie podążał za instrukcjami Kryszny. So how can you be humble and not follow Krishna's instructions? Więc jak możesz być pokorny i nie podążać za instrukcjami Kryszny? And when he was fighting, A kiedy walczył, apparently proud, będąc tak pozornie dumnym, he was actually humble tak naprawdę był pokorny, because he was doing what Krishna wanted. bo robił to, czego Kryszna od niego chciał. So humility could mean fighting for Krishna if that's what Krishna wants. Więc pokora może oznaczać walczenie dla Kryszny, jeśli tego Kryszna od nas chce. And pride could mean walking off the battlefield, in so-called humility, in disobedience of Krishna's instruction. A duma może oznaczać opuszczenie walki w tak zwanej pokorze, jeśli Kryszna chce od nas, żebyśmy walczyli. Does that make sense? Czy to ma sens? Yeah? Tak? Tak? Tak. Nie? Prawda? Prawda. Prawda tak. Okay. Prabhupada told us when we distribute books, we should be bold. Prabhupada powiedział nam, że kiedy rozprowadzamy książki, powinniśmy być śmiali. And the lady said, but Prabhupada, women are supposed to be shy. A taka kobieta odpowiedziała, ale Prabhupada, kiedy kobiety powinny być nieśmiałe. If you go out, excuse me, sir. Przepraszam pana, No, taką książkę. O, spadaj. there you go. Excuse me, sir. Jeśli idziesz, przepraszam. Don't go. Przepraszam, nie. Here's a book. Tutaj jest książka. Take your wallet out. Portfel, Give pieniądze me your proszę. money. Then they'll take a book. To wtedy ktoś weźmie książkę. So Prabhupada said, that's humility. I Prabhupada powiedział, to jest pokora. Because you know, to go on the street and give someone a book requires humility. Dlatego, że wiesz, że żeby wyjść na ulicę i dać komuś książkę, to wymaga pokory. So even if we're bold, we're doing it humbly. Nawet jeśli jesteśmy śmiali, robimy to pokornie. And it is the order of our guru. To jest polecenie naszego guru. And Prabhupada said, I Prabhupada powiedział, I was bold. ja byłem śmiały, Nobody invited me to your country. nikt mnie nie zapraszał do waszego kraju, I just came, sam przyjechałem, started preaching. zacząłem nauczać. I was very bold. Byłem bardzo śmiały. And sometimes Prabhupada would speak to an atheist. Czasami jak Prabhupada rozmawiał z jakimś ateistą And he'd try to explain Krishna consciousness. i próbował wyjaśniać mu świadomość Kryszny, But the brain of an atheist, it doesn't really function
So we can understand Krishna consciousness. Ale mózg ateistycznej osoby nie do końca funkcjonuje, nie może zrozumieć świadomości Kryszny. So one time Prabhupada was speaking to a scientist. Pewnego razu Prabhupada rozmawiał z naukowcem And he couldn't understand. i tamten nie był w stanie zrozumieć. So Prabhupada said, the reason you cannot understand is because you are a demon. I Prabhupada powiedział mu, że nie możesz tego zrozumieć, bo jesteś demonem. Is Prabhupada humble? Czy Prabhupada jest pokorny? He's humble to Krishna. Jest pokorny wobec Kryszny. He's preaching Krishna's message. Naucza przekazu Kryszny. Boldly. Śmiało. But personally, Ale osobiście he's thinking, this is what Krishna wants me to do, so I'm doing it. on myśli, że Kryszna chce, żebym to zrobił, więc to robię. You understand? Rozumiecie? So it might look to an outsider like he's not humble, but from the inside, Zewnętrznie może wydawać się, że nie jest pokorny, ale wewnątrz he's just thinking, I'm serving Krishna by telling this person the truth. on tylko myśli, że służy Krysznie, mówiąc tej osobie prawdę. Yes. Sometimes devotees had or have tendency to imitate Prabhupada and behaving in the same way. Yes, the I'll same tell a to the story. people. Okay. Czasami wielbiciele mają skłonności, żeby imitować śla Prabhupada i zachowywać się tak samo. I will tell you how I know this story. Opowiem wam historię tak, jak ją poznałem. In San Francisco, maybe 1974-75, Prabhupada told us this story during Bhagavatam class. To było w San Francisco, chyba 74 czy 75 rok. Śla Prabhupada osobiście opowiedział nam tę historię na wykładzie z Bhagavatam. He said, last night I was speaking to a scientist. Powiedział, że wczorajszego wieczora rozmawiałem z naukowcem And I told him, i powiedziałem mu, you cannot understand because you are a demon. że nie możesz tego zrozumieć, bo jesteś demonem. And then Prabhupada said, and he accepted. Prabhupada dalej powiedział. I on się zgodził. And then Prabhupada laughed. Prabhupada się zaśmiał. And then Prabhupada said, I Prabhupada dalej powiedział. I can do this. Ja tak mogę robić, You cannot. ale wy nie. I mean, maybe, you know, when you're 80 years old and the guru of a movement, you can do it. Może jak To będziecie somebody who's young enough to be your grandson. mieli 80 lat i będziecie guru ruchu, no to może będziecie mogli tak postąpić wobec kogoś, kto będzie miał tyle lat, że mógł być waszym wnukiem. Or if you're 5 years old, you can do it. Albo jeśli mielibyście 5 lat, to możecie też tak robić. But the point is, if you're serving Krishna's order or serving Guru's order, that's humility. Ale istotą jest to, że jeśli służysz poleceniu guru lub Kryszny, to jest to pokorą. Guru tells you to do something. Guru mówi ci, żebyś coś robił? No, thank you. Nie, dziękuję. That's not humility. To nie jest pokora. I'm too fallen. No, Nie, thank you. jestem zbyt upadły, przepraszam. Prabhupada told us that Prabhupada mówił nam if też, someone attacks us, we shouldn't fight back, but if someone attacks a devotee, we should fight back. jeśli ktoś atakuje nas, to nie powinniśmy z nim walczyć, ale jeśli ktoś atakuje wielbicieli, to powinniśmy walczyć w ich obronie. And he said, and Prabhupada said, he said, if someone attacks another devotee, I Prabhupada dalej powiedział, jeśli ktoś atakuje innego wielbiciela, no more trinada pisunichena. to już wtedy nie ma trinada pisunichena. You attack back. Walczysz, atakujesz. But that's also humility, Ale to też jest pokora, to protect another devotee. żeby chronić innego wielbiciela. So, serving Krishna, doing the right thing, that's humility. Służenie Krysznie, robienie właściwej rzeczy jest pokorą. Anyway, so, we understand we can please Krishna by being humble. Więc rozumiemy, że możemy zadowolić Krysznę, będąc pokornymi. And Krishna doesn't like it when we're not humble. I Krysznie się to nie podoba, kiedy nie jesteśmy pokorni. So now we have to discuss what in our stage of bhakti does humility actually mean. Więc teraz musimy omówić to, co pokora oznacza na naszym etapie bhakti. So as I said, one of the biggest challenges we have is the desire to be recognized. Tak jak mówiłem, jednym z największych wyzwań, przed którymi stoimy, jest to pragnienie bycia szanowanym. I have a question for you. Mam do was pytanie. Let's say you are a Sankirtan devotee. Powiedzmy, że jesteś wielbicielem Sankirtanu.
And for the Christmas marathon, you were number 1. I byłeś pierwszym, czyli najlepszym w trakcie maratonu grudniowego. And then after the Christmas marathon, we had a celebration and we gave awards to all the book distributors. I na zakończenie maratonu mieliśmy ceremonię i dawaliśmy wszystkim najlepszym bhaktom Sankirtanu nagrody. And they forgot to mention your name. They mentioned everybody but you. Wymienili wszystkich, ale zapomnieli wymienić Ciebie. How would you feel? Jak byście się czuli? Disappointed. Rozczarowani, smutni. Somebody would have a knife and going to cut the president's throat. Jakby ktoś miał nóż, to chyba by chciał poderżnąć tej osobie gardło. Now I have some news for you. Mam dla Was Someday, że pewnego dnia, when you become more Krishna conscious, jak staniecie się bardziej świadomi Kryszny and that happens, i coś takiego się stanie, you'll be really happy będziecie bardzo szczęśliwi, because you don't want to be glorified publicly. bo nie będziecie chcieli być gloryfikowani. You agree? Zgodzicie się? Do you see that example in our books? The devotee, if he's glorified, he doesn't like it. Widzicie takie przykłady wielbicieli w naszych książkach, którzy będąc gloryfikowanymi nie chcieli tego, nie podobało im się to? If there's a situation where he's going to be glorified and circumstantially he's not glorified, he's happy. Że w sytuacji, w której taka osoba miała być gloryfikowana, ale w wyniku okoliczności nie była szczęśliwa. Okay, now I have a question for you. Mam teraz pytanie do Was. When you walk into the temple room, Kiedy wchodzicie do świątyni, what do you want the other devotees to think about you? jak chcecie, żebyście inni wielbiciele o Was myśleli? Just think. Pomyślcie. When I walk in the temple room, Kiedy wchodzę do świątyni, what do I want the other people to think about me? jak chcę, żeby inni o mnie myśleli? There's a humble devotee. Ale pokorny wielbiciel. There's an advanced devotee. O, zaawansowany wielbiciel. There's a nice devotee. O, jaki dobry wielbiciel. I hope they notice my new sari, Mam nadzieję, że zauważą moje nowe sari, my new tattoo, mój nowy tatuaż, my new t-shirt. czy nową koszulkę. Or if you come in late or something, I hope they don't notice I'm late. Jeśli przychodzisz spóźniony, mam nadzieję, że nikt nie zauważy. Okay, so we all want other people to think something about us. Wszyscy chcemy, żeby inni jakoś o nas myśleli. Like I could be sitting here and thinking, okay, I'm going to tell so many jokes, you're going to think I'm the funniest person you've ever heard. Mogę sobie tutaj siedzieć i myśleć, że no dobra, opowiem tyle dowcipów, że będą myśleć, że jestem najbardziej dowcipną osobą, jaką spotkali. Or I'm going to speak such high philosophy, you're going to think, I've never heard a devotee speak such high philosophy. Albo będę mówił tak zaawansowaną filozofię, że będą myśleć, że nigdy nie spotkałem wielbiciela, który mówiłby tak wzniosłą filozofię. What are we trying to show? What are we trying to make other people believe about us? Co próbujemy pokazać? Co próbujemy osiągnąć, żeby jak inni o nas myśleli? Think about it. Pomyślcie o tym. We're always trying to draw attention, right? Zawsze próbujemy ściągnąć uwagę. Now, spiritual life means our attention goes to Krishna and the other devotees. We're not trying to draw it to ourselves. Duchowe życie oznacza, że nasza uwaga biegnie do Kryszny i do innych wielbicieli. Nie próbujemy ściągnąć dla siebie. Now it gets really difficult. A teraz sprawa naprawdę trudna. If you ever lead a kirtan. Jeśli kiedykolwiek śpiewaliście kirtan. Because music and fame, they're like married. Dlatego, że muzyka i sława są praktycznie małżeństwem. And I think Western music is pretty much married to sex. Sex, fame and music. Jeszcze zachodnia muzyka jest bardzo blisko związana z seksem. Seks, muzyka, sława. Doesn't every teenage boy who can play guitar want to be a rock star? Czyż nie jest tak, że każdy nastolatek, który umie grać na gitarze, chce zostać gwiazdą rocka? Yes. If he doesn't, he's crazy. Jeśli nie, to coś z nim nie tak, może jest szalony. Why is he practicing the guitar so much? Po co on tyle ćwiczy na gitarze? So he can play better and faster. Żeby móc grać lepiej, szybciej, Yeah. mieć dziewczyny. He can play better and faster, and
become well known, yeah, then the girls will line up after the concert. Jeśli będzie umiał grać lepiej, szybciej i będzie na tyle sławny, to wtedy dziewczęta będą stały do niego w kolejce. So the Hare Krishna movement is supposed to be pure. Więc ruch Hare Krishna powinien być czysty. So it can't have a bunch of false egos clashing. That's not what it's about. Więc nie powinno być ścierających się fałszywych ego. To nie o to tu chodzi. So when we lead kirtan, it's not about us. Kiedy śpiewamy kirtan, kiedy prowadzimy kirtan, You know, to nie my jesteśmy. when you chant Hare Krishna, To nie chodzi o nas. Kiedy intonujesz Hare Krishna, you think it means Krishna, please engage me. myślisz, że to chodzi o to, że Krishna, proszę, zaangażuj mnie. But it doesn't necessarily mean that. Ale to wcale niekoniecznie trzeba mieć to na myśli. It means whatever you're thinking. Zależnie od tego, co masz na myśli, takie to ma znaczenie. You might be leading kirtan, Możesz więc prowadzić kirtan and what you're thinking might be, i możesz sobie myśleć, hey everybody, look at me. hej wszyscy, patrzcie na mnie. And so your Hare Krishna mantra means, hey everybody, look at me. I wtedy ta twoja Hare Krishna mantra znaczy, hej wszyscy, patrzcie na mnie. You agree? Zgodzicie się? Possible. Jest to Okay, I'll możliwe. tell you a story. Opowiem wam taką Some of historię. you may have heard this story. Może niektórzy z was słyszeli tę In historię. India, they have professional bands that do kirtan. W Indiach są takie profesjonalne grupy kirtanowe. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Like, yeah, I'm exaggerating, but like that. Może trochę przesadzam, ale coś w tym stylu. Amazing melodies, amazing mridungas, amazing complicated singing. Różne niezwykłe i skomplikowane melodie, bardzo skomplikowane rytmy na mridandze, niezwykły śpiew. So one devotee had a very bad idea to invite all these bands and then get some devotee groups together and have a competition who can chant Hare Krishna the best. I pewien wielbiciel wpadł na bardzo zły pomysł, żeby zaprosić te różne grupy i zaprosić też grupy wielbicieli śpiewających Hare Krishna i zrobić takie współzawodnictwo. Kto umie śpiewać Hare Krishna lepiej? It was like the battle of the kirtan bands. Who's the number one band? Czyli taki pojedynek grup kirtanowych. Kto jest najlepszą grupą? So each band would get up. Fancy beats. Każda grupa tam robiła swoje przedstawienie, skomplikowane rytmy, Fancy melodies. skomplikowane melodie. Krishna. And then they'd get graded. I dalej byli oceniani. So Prabhupada heard one of these groups from his room. Śla Prabhupada usłyszał jedną z tych grup ze swojego pokoju. One of these Krishna. And Prabhupada said, Prabhupada powiedział, because if you won, you get money. że jak ktoś wygrał, to otrzymywał nagrodę pieniężną. And he said they're not chanting Hare Krishna, they're chanting money, money, money. Prabhupada powiedział, oni nie śpiewają Hare Krishna, oni śpiewają pieniądze, pieniądze. You understand? Rozumiecie? So, if they're chanting money, money, and I'm chanting, look at me, I chant so nice, then that's what my mantra means. And my mantra means, doesn't mean Hare Krishna, it means, look at me, I sing so sweetly. Doesn't it? Więc jeśli oni tak śpiewali pieniądze, pieniądze, ja będę śpiewał patrzcie na mnie, to moja mantra właśnie będzie miała takie znaczenie. Pravda? So that's the problem. I to jest problem. We're serving and it's all about, look at me, look how great I am. Służymy, ale chodzi nam o to, że patrzcie na mnie, jaki jestem wielki. Yes. But when we are good in something, or we make endeavor in service, and the prize is coming because people prize us somehow in many ways. So how to deal with this? Kiedy służymy, jesteśmy w czymś dobrzy, to przychodzą do nas pochwały. Let me To talk jest about- naturalne. Jak sobie z tym radzić? Let me say a few things that I was going to do and we'll get there. Powiem jeszcze parę rzeczy, które chciałem powiedzieć i dojdziemy do tego. Every human being has 6 needs. Każda ludzka istota ma 6 potrzeb. Everybody has them. Wszyscy je mają. And one of the needs is significance. Jedną z tych potrzeb jest czucie się znaczącym.
To feel that your life has meaning. Czucie, że twoje życie ma znaczenie, And value. wartość. So, there's a healthy way to get significance and an unhealthy way. Jest zdrowy sposób, w jaki możemy osiągnąć takie znaczenie i niezdrowy. If you lead kirtan, Jeśli prowadzisz kirtan, and it's really nice, jest naprawdę ładny and you were doing it to please Krishna, i robisz to, żeby zadowolić Krysznę, and I tell you, that was a nice kirtan. ja ci powiem, to był ładny It's kirtan. not going to make you proud. To nie spowoduje, że You're going staniesz to się take it dumny. humbly. Przyjmiesz to w pokorny sposób. And the way you're going to take it is that in a healthy, significant way, which means when I lead kirtan, devotees appreciate it, so I feel good leading kirtan because I can help them. Dlatego, że pomyślisz sobie, że to miłe, że inni, kiedy prowadzę kirtan, inni wielbiciele to doceniają, mogę im się jakoś przydać. Like when you do service, Kiedy robisz jakąś służbę, you want to know that your service is valuable. to chcesz wiedzieć, że twoja służba jest wartościowa. Yes? Tak? He says, thank you for that service, it's really wonderful. Jeśli wielbiciel mówi, o, dziękuję ci za tą służbę, jest naprawdę wspaniała. You're encouraged to continue doing it. Jesteś zachęcony, żeby ją dalej robić. Because you feel that service has meaning, and then you have meaning because you do that service. Bo czujesz, że ta służba ma sens i że ty masz sens, bo robisz tą służbę. Does that make sense? Czy to ma sens? That's not pride. To nie jest duma. That's what we call significance. To jest to, co some meaning to what I do. nazywamy poczuciem sensu, że to, co robię, ma wartość. We all want to know that our service is valuable. Wszyscy chcemy wiedzieć, że nasza służba jest wartościowa. We want to know that other people appreciate it. Chcemy wiedzieć, że inni ją doceniają. So when that's your mood, Kiedy masz taki nastrój and somebody glorifies you, i ktoś cię gloryfikuje, it actually makes you more humble. to czyni cię jeszcze bardziej pokornym. Because you weren't doing it to be honored. Bo nie robiłeś tego, żeby być szanowanym i docenianym. You were doing it to please the devotees and Krishna. Robiłeś to, żeby zadowolić wielbicieli i Krysznę. Now, if we don't understand this, Jeśli tego nie rozumiemy, then we'll say such foolish things like, I don't want to appreciate the other devotees because they might get puffed up. to będziemy mówić takie głupie rzeczy, jak na przykład, że nie będę doceniał innych wielbicieli, bo jeszcze mogą stać się dumni. Some devotees say that. Niektórzy tak mówią. Should we put a sign on the wall? Może powinniśmy wywiesić takie ogłoszenie na ścianie. Appreciation of other devotees is not allowed in the temple. Docenianie innych wielbicieli w świątyni jest niedozwolone, Because they might get puffed up. gdyż mogą stać się dumni. They won't get puffed up when they're appreciated. Nie staną się dumni, kiedy będą doceniani, You know, bo możesz wiedzieć, in African village, na wiosce w Afryce, if you commit a crime, jeśli popełnisz przestępstwo, you have to go to the center of the village. to musisz stanąć na środku wioski And everybody goes up to you i wszyscy do ciebie podchodzą and appreciates you. i doceniają. Did you know that? Wiedzieliście o tym? And it totally transforms the person. To zupełnie odmienia tę osobę. You've committed a crime, Popełniłeś jakieś and przestępstwo, everyone in the village comes up and praises you. a każda osoba z wioski podchodzi do ciebie i cię gloryfikuje. And it transforms you, makes you so humble. To cię zupełnie przemienia i czyni tak pokornym. Isn't that interesting? Czy to nie jest interesujące? Yes. So appreciation, Więc docenienie, if it's genuine, jeśli jest autentyczne and the devotee is sincere, i wielbiciel jest szczery, will actually make him humble. czyni go to pokornym. Because it'll make him feel worth, that he did something that's worthwhile. Bo będzie czuł, że ma jakąś wartość, że to, co robi, jest wartościowe. And if your motive is to be honored, A jeśli twoją motywacją jest bycie for what you're doing, szanowanym za to, co robisz, and when you get honored, to kiedy otrzymujesz ten szacunek, you become more proud. staniesz się bardziej dumny. You agree? Zgodzicie się? That's what you wanted. Bo od tego chciałeś. That's what you get. To dostałeś. So your question is, what do we do when we get honored? I pytanie, co robić, jak jesteśmy szanowani? Number one, Numer 1. we always have to understand Zawsze musimy rozumieć,
Where does our talent come from? Skąd pochodzą nasze talenty i umiejętności? And if I'm honored, am I really being honored, or is the source of my talent being honored? Kiedy jestem szanowany i doceniany, czy to ja jestem doceniany, czy to źródło mojego umiejętności i talentu? To what? No, sour food. Let's say I have a BMW. Powiedzmy, że mam BMW. And all you own is an old rusty bicycle. A ty posiadasz jedynie stary, zardzewiały rower. And I say, I'm going away for a week, you want to use my car? I ja powiem ci, że wiesz co, wyjeżdżam na tydzień, może chcesz używać mojego samochodu? And then you say, sure. A ty powiesz, jasne. And it's a beautiful car, 2017. Piękny samochód, nowy. BMW 720i or whatever. Z tego rocznika BMW. So you're driving around and people are appreciating your car. Jeździsz Not sobie, your car, the car. ludzie doceniają ten samochód, nie twój. And they say, beautiful car. I mówią, jaki piękny samochód. And what do you think? To co sobie myślisz? Well, now you're like caught in the middle. No jesteś gdzieś tak Because pomiędzy. you would like to pretend it's your car, because then people would think you're somebody special. Chciałbyś udawać, że to jest twój samochód, bo wtedy inni pomyślą, że musisz być jakąś wyjątkową osobą. Yes? Yeah. Or you could be sane, and you just take it humbly and say, well, it's really not my car. Albo możesz być pokorny i tak przyznać się, no to nie mój samochód. All I own is a rusty bicycle. Ja mam tylko stary, zardzewiały rower. Does that make sense? Czy to ma sens? So you do something wonderful Robisz coś wspaniałego for Krishna. dla Kryszny. In the BMW he loaned you, W tym BMW, który on ci pożyczył, and everybody says, wszyscy mówią, wow, that's a nice BMW. ale super BMW. And how do you respond? I jak odpowiadasz? Either it's not my BMW, Nie, to nie mój. or you forget it's not your BMW, Albo zapominasz o tym, że to nie twój samochód. or you just want to be honored so badly that you pretend it's yours. Albo tak bardzo chcesz otrzymać ten szacunek, że udajesz, że jest twój. So if you always remember your powers from Krishna, you'll never become proud. Jeśli będziesz zawsze pamiętać, że twoje moce pochodzą od Kryszny, nigdy nie będziesz dumny. As soon as you forget, A jak tylko zapominasz, you're in trouble. masz kłopoty. Before I ask your question, one other thing. Jeszcze jedna rzecz, zanim odpowiem na Who do pytanie. you think Krishna is going to empower? Jak myślicie, kogo Kryszna będzie upełnomacniał? Someone who knows that the power is coming from him, or someone who thinks his power is mine? Kogoś, kto wie, że jego moce pochodzą od niego, czyli Kryszny, czy ktoś, kto sobie myśli, że to wszystko jest jego zasługą? And who's the father going to give $1 million to? I jakiemu synowi ojciec da $1 000 000? The son who knows how to use it, or the playboy son? Temu, kto wie, jak tego używać, czy drugiemu, który jest playboyem? Krishna gives you some shakti, Kryszna daje ci trochę shakti, then you become proud. stajesz się dumny. What's he going to do? Co on zrobi? Give me that shakti back. Oddaj. You don't know how to use it. Nie wiesz, jak tego używać. Yes? You understand? Yes. I don't have a question, I have a story Okay. about it. I will say it in Polish, okay? Where's the story from? Hungary. From the farm in Hungary. Okay. Kilka lat temu byłem właśnie na farmie skonowej na Węgrzech, tej takiej znanej farmie, która jest samowystarczalna. I tam oni przyjmują kilka autokarów dziennie z wycieczkami. I mają też restaurację. I w tej restauracji obsługuje taka pani, taka Mataji, która mocno kojarzy się u nas z latami 80. i tak dalej, nie? Że taki uśmiech ma na twarzy, jak obsługuje i tak dalej. Pierwszego dnia, jak tam przyjechaliśmy, to tam nas skierowano, żebyśmy tam zjedli i ja taką ją dostrzegłem, a później wieczorem słyszałem, jak ona śpiewa. I jak ona śpiewała przed bóstwami, to jej głos brzmiał, jakby pochodził naprawdę, ja tak sobie przynajmniej wyobrażam, że tak na warsztatach śpiewają. Po prostu totalnie się rozpłynąłem na podłodze. I następnego dnia pomiędzy posiłkami byłem głodny i poszedłem do tej restauracji coś sobie kupić. I ona znowu obsługiwała i stwierdziłem, że może nawiążę jakąś relację, jak docenię to, że bardzo mi się podobało to, jak śpiewała i pochwaliłem jej śpiew. A ona na to mi powiedziała, że to jest łaska jej guru.
taki po prostu najzwyklejszy, prosty sposób. Też mnie to powaliło, bo to była właśnie taka pokora najwyższego rzędu i ona to mówiła kompletnie szczerze i z kompletnym zrozumieniem tego, tak? Nie przyjęła tego, nie odrzuciła mojego komplementu na zasadzie przestań nie opowiadać, tylko po prostu powiedziała tak, to jest łaska mojego guru. I to było dla mnie coś niesamowitego i to jest dokładnie to, o czym Prabhu teraz nam opowiada, nie? Takie właśnie podejście. Story from Long story short, when I was in Hungary, I met a Mataji who was working in a restaurant there in the temple. And I heard her sing one day, and she was singing like an angel. And on another day I went to her because she had this appearance of not a very polite and close to the outsider's person. So I thought that I would break the ice when I will tell her something nice, and I said that she was singing like an angel, and then she said, "It's the mercy of my guru." And she said it like with a stone face, like no feelings at all. Like the humbleness of the humbleness of the humbleness. And this also struck me like Yeah, well, that's a good point. You know, Dobry punkt. we could ask the question, how to become humble. Możemy zadać to pytanie, jak być pokornym? And one of the best ways to become humble I've seen Najlepszy sposób, jeden z jaki widziałem na bycie pokornym, is find somebody who's humble to znajdź kogoś, kto jest pokorny and glue yourself to them. i przyklej się do tej osoby. Because humility is such an attractive quality and it's contagious. Bo pokora jest tak bardzo atrakcyjną cechą i jest zaraźliwa. If somebody's humble, you just fall in love with them, isn't it? Jeśli ktoś jest pokorny, to po prostu zakochujesz się w takiej osobie. Because it's one of the most exalted qualities. To jest jedna z najbardziej wzniosłych cech. And when you're around someone who's humble, you want to be humble also. Kiedy jesteś w pobliżu kogoś, kto jest pokorny, sam też chcesz być pokorny. Tak? Yeah. Naturally wears off. The problem is when we're around people who are proud, we get influenced by that also. Problem z drugiej strony jest taki, że kiedy jesteśmy w otoczeniu osób, które są dumne, to też na nas wpływa. So it's a great service to the other devotees to exhibit humility. Więc jest to wielka służba dla innych wielbicieli, żeby przejawiać pokorę. That's such a positive effect. To ma tak pozytywny efekt. Yeah. Conversely, if we're proud, I jednocześnie odwrotnie, kiedy jesteśmy dumni, it has a very bad effect. to ma bardzo negatywny efekt.